Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj pokażemy wam tajemnicę Pałacu Kultury. Jest to kolejny odcinek z tej serii, ale wiem, że wam się pozostałe poprzednie podobały. Dlatego pokażemy wam naprawdę wiele fajnych miejsc. Od tarasów, po zegar, piwnice. No i przede wszystkim pokażemy wam obrączkowanie sokołów. Odcinek ten kręciliśmy parę dni, więc możecie zobaczyć inny outfit na nas, no ale niemniej jednak jest naprawdę dobry, więc serdecznie was zapraszamy. Zobacz, Łukasz, i znowu tu jesteśmy. Mamy szczęście, mamy niebywałe szczęście, bo tutaj naprawdę ciężko się dostać. Ale mamy już kolejną okazję, dzięki zarządowi Pałacu Kultury i panu Romualdowi, znowu zobaczyć piwnicę Pałacu Kultury i nie tylko. No i te schody, nie wiem czy kojarzycie z naszego ostatniego filmu, ale to są schody, które prowadziły na poziom -2, czyli ten najniższy poziom. A schodzimy tam na chwilę po to, aby można powiedzieć uciąć wszelkie spekulacje. Czyli czy jest tutaj jakiś dziwny tunel, o którym nikt nie wie, albo wiedzą tylko osoby, które powinny wiedzieć. Rozgląda się za tymi tunelami tajnymi. Drzwi jest sporo. Panie Romualdzie, jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że jest pan z nami. Naprawdę nieoceniona wiedza, którą niejako wykorzystujemy. Poza kamerą rozmawialiśmy właśnie o tym tunelu. Czy mógłby pan opowiedzieć więcej coś naszym widzom? Co do torów, które są tutaj wmurowane w ścianę dla potrzeb scenografii filmu, to ucinam temat tunelu w ten sposób, że przy budowie metra od strony ulicy Marszałkowskiej, jeżeli by takowy tunel znajdował się, budowniczowie by odkryli przynajmniej jeden otwór tunelu, prawda? Dlatego, że głębiej niż metro na pewno być nie mógł. Natomiast co do legend, to nie będę dyskutował, dlatego że mamy pierwsze potwierdzenie, że nie było tunelu do Domu Partii, dlatego że musiał wyjść przez Marszałkowską, pod Marszałkowską. Nie wykluczam, że któraś z legend dotyczy na przykład strony południowej, czyli Alei Jerozolimskiej, prawda, że w tamtą stronę był jakiś tunel. To tyle na ten temat, ale to wszystko legendy. Jeżeli ktoś z Państwa ma wiedzę, to namawiam do spotkania tutaj z twórcami filmu i żeby pokazał ewentualnie to miejsce, za które będziemy bardzo wdzięczni. My również jesteśmy bardzo ciekawi, więc jeżeli ktoś słyszał, że mój dziadek budował Pałac Kultury i wie, gdzie znajduje się ten sekretny tunel, mamy tutaj pana Romualda, który z pewnością wszyscy skorzystamy, gdzie ten tunel się znajduje. Słuchajcie, możecie kojarzyć to miejsce z naszego poprzedniego filmu. Chodzimy, szukamy takich najdalszych punktów właśnie dzięki panu Romualdowi, bo byśmy się sami pogubili. I tak jak widzicie na przebitce, generalnie to jest kilka metrów w przód, więc ciężko mówić właśnie o jakichś tajemnych tunelach. Chodzimy, szukamy i tak dalej, ale teraz widzicie na przebitce najdalsze miejsce to jest właśnie to, gdzie świecę latarką. Ale właśnie, nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby pokazać wam piwnice, mimo że one są wspaniałe i bardzo fajnie się tu czujemy, ale mamy okazję, dzięki temu, że zbliża się 70. rocznica właśnie oddania Pałacu Kultury, żeby zobaczyć miejsca, których jeszcze miejsca, które mało kto zobaczył i dzisiaj właśnie je pokażemy wam na filmie. Kolejna informacja dotycząca otwarcia Pałacu Kultury i Nauki 70 lat temu. Są dwie daty, 21 i 22 lipca. Dopuszczam, że 21 został otwarty i przyjęta dokumentacja techniczna, czyli tak zwane zakończenie odbioru technicznego pałacu i wejście VIP-ów. Natomiast 22 już wszyscy mieszkańcy Polski również mogli wejść na ten obiekt. Jeszcze tam chodź się zaświeć tutaj. Zobaczmy co jest pod schodami. Ale fajnie jest, bo są takie stare drewniane drabiny leżące w tym błocie. Więc to jest spoko. I to fajnie wygląda, no tylko że widzicie, że kolejne pomieszczenie, gdzie nie ma przejścia nigdzie dalej. Bo to odpływy wody są, tak? Wody gruntowe są odpompowywane. No widziałem tutaj na Jesteśmy 12 na metrów pod ziemią. Tak. Jesteśmy 12 metrów pod ziemią i mamy system pomp, które odpompowują wodę, żeby nie wystąpiła na powierzchnię piwnic. Działa to przez 70 lat doskonale. Jak coś działa i to przez tyle, to znaczy, że jest to dobre. Uważaj na głowę. Czy już za późno? Nie, uratowałem kamerę w pierwszej kolejności. Okay. Można powiedzieć, że opuszczamy te piwnicy, mając nadzieję, że trochę bardziej rozświetliliśmy wam jakby ich wygląd, co jest właśnie w tych takich dziurach pod schodami i tak dalej. No i że tam żadnych przejść nie ma. Oczywiście tak jak mówię, że znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że i tak gdzieś są, no to w takim razie niech dadzą nam jakieś
no, faktyczne dowody, wskazówki, gdzie to może być. Kolejną windy. Teraz takiej technicznej, wolniejszej, gdzie niestety ona 6 metrów na sekundę nie pojedzie raczej. Raczej 0,1. 6 minut. Tak. 6 metrów. Już? No, tu. Dobra. Teraz to będziemy robić. Strasznie mi się podoba te ściany i ta podłoga. A tutaj zresztą byliśmy, bo to właśnie był ten wywiew, taki można powiedzieć szyb wentylacyjny, tak to bym nazwał. No i w ostatnim odcinku, jeśli go nie widzieliście, no to spójrzcie, bo właśnie też pełzaliśmy po takich miejscach, ale jedziemy dalej, będziemy się skupiać na tym, co już było. Widać, że co chwilę windy właśnie kursują. Dużo za dużo. Ale proszę bardzo, 33 piętro. Specjalnie dla Was. Trochę wygląda jak poziom -1. No zobaczcie. No to ciśniesz 31 i będzie. Ja wiem, ale potem... Piętro 40, no tutaj już nie każdy może dojechać. Jesteśmy na 40 piętrze, którego wejdziemy po schodach 2 piętra wyżej, żeby pokazać ściany, które są wykonane z niemieckiego pancernika Gneisenau. Jest to wprawdzie legenda, ale faktycznie w Gdyni wyłowiono ten pancernik i stopiono stal z niego do użytku przy odbudowie Warszawy. Także zapraszam. Zobaczycie te płyty, które zostały odlane na część wysokościową Pałacu Kultury i Nauki. Zobaczcie w ogóle, jakie te schody tutaj są takie, można powiedzieć, że jak człowiek ma lęk wysokości, to nie lubi po nich chodzić. Na szczęście z nami Kuby nie ma. I właśnie to jest to miejsce, to właśnie to jest fajne, dotykać właśnie tych płyt. To są te płyty właśnie tego pancernika, o którym mówił pan Romuald. Oczywiście zakładamy, że to są płyty z tego pancernika. Oczywiście faktem jest to, że ten pancernik został wydobyty, przetopiony w gdyńskiej stoczni i tak dalej. I ten metal był wydobywany przy odbudowie Warszawy. Ale właśnie, cały Pałac Kultury też był niejako taką symboliczną odbudową Warszawy, więc można założyć, że z racji tej symboliki te płyty pancerne mogą być oryginalne właśnie z tego pancernika, jako właśnie symbol tej odbudowy i właśnie pokonania Niemiec podczas II wojny światowej. Oczywiście to jest legenda, ale faktem było przetapianie właśnie płyt z tego pancernika, także taki mrugnięcie okiem do historii w tym miejscu. Oczywiście jest to smaczek historyczny, ale przejdźmy jeszcze do języka faktów. Po co właściwie jesteśmy na tym 42 piętrze, ale o tym opowie pan Romuald. Znajdujemy się dzięki przypadkowi przy przeglądzie technicznym systemu zegarowego, jaki posiadamy. Zegar zawiesiliśmy w roku milenijnym firmy Bode i to nie był kaprys, nazwijmy, że chcemy mieć zegar, tylko w założeniach technicznych budowy Pałacu Kultury wieża zegarowa miała symbolizować wieżę ratuszy znajdujących się w Polsce. Tak jak również aktyki, które są na basenie czy teatrach nawiązujące do aktyk renesansowych w Krakowie, na Sukiennicach. Białe takie skrzynie, które zaraz panowie zobaczą, są to zasłonięte mechanizmy, a jeden jest odsłonięty. Także macie okazję nakręcenia tego. Który mamy rok dzisiaj? 25. 25 lat chodzą te zegary, powtarzam, francuskiej firmy Bode, bezkolizyjnie, bezawaryjnie. Spójrzcie, tak wygląda ten zegar od środka. Nie jest to za duży, jakby można powiedzieć, mechanizm, ale ten mechanizm tak naprawdę steruje tymi wszystkimi zegarami. Wygląda to tak, że on jest połączony satelitarnie z zegarem atomowym, więc praktycznie godzina jest tutaj ustawiona co do milisekundy, a nawet jeszcze mniejszych wartości, więc na pewno jeśli spojrzycie na godzinę na Pałacu Kultury, to będziecie dokładnie wiedzieć, ile macie czasu na przykład do pociągu obok, więc są to one mega dokładne i teraz możecie zobaczyć, że właśnie te metalowe płyty, które tutaj są i po środku każdej z tych płyt właśnie jest jakby ten mechanizm, czyli te białe pudełko, bo po drugiej stronie, nawet nie wiem ile metrów, no ale metr, może 2, już jest tarcza zegara z tymi wielkimi wskazówkami, bo z tego co pamiętam jedna ma około 2,7 metra, druga ma 3,5 metra, więc one są naprawdę olbrzymie. Wiadomo, że z dołu nie wygląda to tak imponująco, ale stojąc tutaj na 42 piętrze, gdzie nie każdy może wejść, czuję się naprawdę taki zajarany tym, że
mogę zobaczyć ten zegar od środka. W ogóle jak byłem dzieciakiem, jak widziałem właśnie tą wieżę zegarową ogromną, ja sobie wyobrażałem tu, że to jest taka wielka zębatka, tak jak w kreskówkach i tak dalej, także... A ten mechanizm, co? Taki parę pudełeczek i koniec. I powiem wam, że zobaczyć to i nagrać jest naprawdę... Mieliśmy szczęście, bo rzadko kiedy ktoś może to zobaczyć. I akurat trafiliśmy na przegląd, że możemy właśnie to nagrać. Super. Ten mechanizm, który tutaj się znajduje, to właśnie ten, który porusza tymi wielkimi wskazówami, o których mówiłem zresztą. 2,7 metra, 3,5 metra. Dwie olbrzymie w sumie wskazówki, większe od nas. Zobaczcie jakiej on jest wielkości, więc no, daje sobie radę całe to oprogramowanie, dzięki któremu te wskazówki no, ruszają się praktycznie co do milisekundy. No i po drugiej stronie zaraz pokażę wam przybitki no, z zegara, więc możecie nie tylko sobie to wyobrazić, ale i zobaczyć z dwóch stron cały ten zegar. Chodźmy. Jest i zegar. Jakie to wielkie, co? Postawię, jak to fajnie wygląda. Oho. Tu przy okazji możecie Państwo zobaczyć, jak dokładnie jest wykonana obwódka, opaska zegara, że przypomina kafle, którymi jest obłożony pałac. I tu dwa słowa o tych kaflach. Kafle zostały wypalone, są z ceramiki wypalone prawdopodobnie na Łotwie i powieszone w technologii wieżowca Empire State Building, to znaczy krata stalowa wypełniona cegłą, z cegły wystają pręty, na których te kafle są zawieszane i fugowane. Także poznali Państwo technologię budowy pałacu. Aż się japa sama cieszy, co? No. A 4 są, to trzeba dookoła. A jeszcze nawet na panoramę nie zwróciliśmy uwagi. No, bo to jest... No, powiem wam, że naprawdę jaram się tym widokiem tutaj. 10 pięter wyżej niż taras widokowy. I teraz najdurniejsza anegdota prywatna. Mam 33 lata, jestem z Warszawy, nigdy nie byłem na tarasie widokowym. A jestem gdzieś... jesteś nad nim. A jestem nad nim. Nie wiem, Lewandowskiego szukam czaku. Nie Lewandowskiego, tylko... Tak, tam możemy gdzieś w tych oknach zobaczyć, czy jest pan Robert Lewandowski. Pozdrawiam serdecznie, ale zobaczyć Sokoły. Sokoły, tutaj... ale to w następnym... W tym samym odcinku, tylko w następnej części trochę... Tak, więc jest co tutaj oglądać, wiele niespodzianek. Ej, ogród mają na tej ulicy. No mają, może kiedyś też tam się dostaniemy. No też widziałem, że ludzie ktoś tam wjeżdża. Więc jakbyście chcieli odcinek stamtąd, to też dawajcie znać. Dobra, dookoła się przejdę do tego, co tutaj jest. Powiem wam szczerze, że trochę cię czuję jak na Prudentialu, bo też kiedyś tak szedłem, tylko że wtedy na przypale. A teraz normalnie na legalu mogę się przejść i pokazać wam to wszystko z każdej strony. A mianowicie jeszcze tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. Powiem wam, że naprawdę będąc tutaj móc pracować i widzieć to wszystko, no po prostu się tak jaram. Mógłbym tutaj mieć swoje biuro. Jest tak piękny widok. Pokutuje przeświadczenie, że zegar na Pałacu Kultury jest największym wieżowym zegarem, ale takie insiderskie źródło, jest jeden większy zegar w Polsce, mianowicie na elektrowni w Opolu, który ma 8 metrów. Ten ma 6,5 metra, więc minimalnie większy. Dalej jeden z największych w Polsce, ale nie największy. Słuchajcie, no i teraz chyba ta najciekawsza część. Łukasz starał się złapać tego sokoła, który lata za naszymi plecami. Następne ujęcie już pewnie będzie następnego dnia, ale teraz pokażemy wam właśnie sokoły, czyli coś, co wszyscy lubią. Dostaliśmy informację od pana Jerzego Michalskiego, czyli opiekuna tego gniazda na Pałacu Kultury i Nauki. Nad nami znajdują się już sokoły. Zaraz zobaczycie schodki i tam one już będą, dlatego musimy być już teraz cicho, a tam praktycznie musimy stać i nic nie mówić, jak będą je zabierać do tego obrączkowania, więc no tam będziecie widzieć, ale nie słyszeć. Właśnie, oprócz tego, żeby nic nie mówić, są jakieś rzeczy, których nie powinniśmy robić, żeby ich nie wystraszyć? Trzeba uważać, żeby nie stuknąć niechcący tam w coś. Dlatego, że nie to, że tam coś się stanie tym sokołom, nic się nie stanie. Ale po co je stresować niepotrzebnie? A siedzą blisko gniazda, więc tylko jak drzwiczki otworzymy, to tuż przy gnieździe siedzą, to złapiemy je i do kartona. Czyli absolutna cisza, nagrywamy nic więcej. Tak, nagrywamy nic więcej. Otwieramy gniazdo. Tadam.
Rączkowanie sokołów jest po to, żeby później móc je gdzieś w kamerach zewidencjonować, tak? One się gdzieś pokażą. I tutaj mamy taki przykład. Samczyk jest dzisiaj widziany w Łodzi na kominie. Możemy go odczytać dzięki rączkom, dzięki takim akcjom jak dzisiaj. W zależności gdzie się sokół wykluje, taką rączkę dostaje. Nasze dostały złotą i niebieską. Czyli ptak wykluty na wolności w mieście. Też chciałbym przybliżyć jedną rzecz, ponieważ sokół jest zagrożony wyginięciem. I tutaj pytanie właśnie, jak idą prace nad odbudową populacji, właśnie jak ważna jest ta praca, którą Państwo wykonujecie na co dzień? Kiedy zaczynałem swoją przygodę z sokołami, to było 16-17 nawet lat temu, to było 5 gniazd w Polsce. Dzisiaj mamy, według naszych danych, jest około 120 może gniazd, może nawet już w tym roku będzie więcej, prawda? Więc to jest bardzo duży postęp, tak? Bardzo duży postęp to jest. Sokół nadal znajduje się na liście gatunków zagrożonych. Z jakiego powodu sokoły były zagrożone wyginięciem? Czy to jest działalność ludzka, czy kwestia chorób? Co to spowodowało? To typowa działalność ludzka. Typowa działalność ludzka. Środki ochrony roślin. Tak zwany u nas popularny był, może Pan to nie pamięta, ale ja pamiętam, był azotoks tak zwany, czyli DDT, który był bardzo dobry i to się tam wszystkie tam ptaki, wszystkie tam, tak, te insekty wszystko ginęło. To się kumulowało w ciałach ofiar sokoła, prawda, bo ptaki zjadały a soku zjadły te ptaki. Następowała odwapnienie, prawda. Sokoły, były takie przypadki, że sokoły znosiły jajka bez skorupki wapiennej. I to było przyczyną po prostu upadku tego, praktycznie dzięki tego sokolnikom została ta populacja odbudowana, tak, ze swoich hodowli. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Kolejne miejsce, którego nie każdy może zobaczyć, a mianowicie znajdujemy się nad tymi wszystkimi turbowindami, które wjeżdżają 6 lub 7 metrów, metrów na sekundę, tak? Ale to może Pan nam opowie więcej. O tym opowie nam Maciek, miło nam, kierownik urządzeń widowych. Czy możesz opowiedzieć więcej coś o tych urządzeniach? To są nasze najnowsze dźwigi zbudowane przez firmę Schindler. Prędkość 6 metrów na sekundę, to tak jak powiedziałeś, jadąc w dół uszy się zatykają jak w samolocie. Wożą naszych turystów na taras widokowy w przeciągu parunastu sekund. Potrafią przewieźć jednorazowo 14 pasażerów, do 14 pasażerów. Pierwsze co się rzuca w oczy, to te urządzenia są nowe, więc zakładam, że one mają kilka lat. To jest jakiś nowy przetarg, nowe urządzenia, czy one są tak dobrze zakonserwowane i one mają 50 lat? Nie, one są nowe. One mają 3 lata, 2,5 roku. Jeszcze są na gwarancji, jeszcze je testujemy. O dziwo przez 1 200 000 jazd, 1 200 000 nie zepsuły się ani raz. 1 200 000 jazd bezawaryjnie. Bez żadnej awarii. Wow. A możesz powiedzieć coś o poprzedniczkach, o poprzednich urządzeniach? Poprzednie były to dźwigi modernizowane, postawiła je firma Kone. Jeździły u nas od 90 lat, nie powiem Ci dokładnie, musiałbym spojrzeć w dokumentację techniczną. Jeździły na początku z podobną prędkością, jednak ze względu na drgania i brak komfortu zmniejszyliśmy prędkość do 4,5 metra na sekundę. Zmniejszyliśmy, tak, z 6 na 4,5 metra na sekundę, także tyle lat temu też potrafiły jeździć tak szybko. Chciałem zapytać, czy były jakieś takie niespodziewane historie, ale jeżeli 1 200 000 razy nic się nie zadziało, to zakładam, że tylko konserwujecie, działa bezawaryjnie. Chyba że masz jakieś anegdoty związane z windami. Wiesz co, nie, windy jeżdżą bezawaryjnie praktycznie, nie zdarzają się. Poza tym mamy swoich konserwatorów tutaj na miejscu, także gdyby się cokolwiek stało, na pewno jakaś awaria musi się wydarzyć czasami, to jesteśmy na bieżąco, ratujemy, mamy podgląd kamer, dbamy, żeby nasi turyści wjeżdżali na taras bezpiecznie i żeby im się nic nie stało. Super, bardzo dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy na 35, więc teraz stąd, można powiedzieć pomiędzy 34 a 35 i teraz zjeżdżamy na 31, czyli do miejsca, gdzie ekspozycja, która kiedyś była w podziemiach, znajduje się teraz na 31, więc będzie można ją niedługo zobaczyć, ponieważ ze względu na 70. rocznicę otworzenia Pałacu Kultury i Nauki również otworzą tę ekspozycję. Czekamy na pana Romualda, ale zobacz, fajnie widzieć to, co widzieliśmy w piwnicach, dostało drugie życie, nie? No i przede wszystkim to, że teraz będziesz mógł to zobaczyć i wy będziecie mogli to zobaczyć, bo już pewnie parę razy podkreśliłem. Ale po pierwsze, znajdujemy się na 31 piętrze, czyli o piętro wyżej niż na tarasie.
Po drugie, jest to, można powiedzieć, no, taka wystawa historyczna minionej epoki, miejmy nadzieję, epoki, która już nigdy nie wróci. I będziecie mogli zobaczyć naprawdę parę ciekawych rzeczy, usłyszeć ich historię, więc no, jeśli będziecie w Warszawie w lipcu, po lipcu, to zapraszamy tutaj na taras i zapraszamy też właśnie na tą wystawę. A tutaj oczywiście jeszcze możemy podziwiać to, jak wyglądały panele starej windy. W sumie to niewiele się to różni, tak jakbym powiedział. No wiadomo, że teraz jest to trochę bardziej nowoczesne, chociażby to podświetlenie. To widać, że na 33 piętro tą windą można było wjechać. Fajnie, że pałac zachował takie pamiątki właśnie. No, to mi się właśnie podoba, że wiesz, od 55 roku można widzieć, jak on ewoluował. Pałac Kultury i Nauki ma szereg tajemnic, co chwilę odkrywamy nowe i na przykład ten plakat ukazuje gabinet Polskiej Akademii Nauk, prezesa Polskiej Akademii Nauk, który podobno jest w stanie nienaruszonym właśnie, no można powiedzieć, że praktycznie od nowości. Co ciekawe, nawet pracownicy Pałacu Kultury i Nauki bardzo rzadko mają okazję dostać się do środka, także mamy pomysł na kolejny odcinek, tylko Polska Akademia Nauki musi się zgodzić na wykonanie takiego odcinka, żebyśmy mieli takie wejście, ale jest jeszcze jeden pewien niuans właśnie takich o małych popielniczkach, ale tutaj o szczegółach technicznych opowie pan Romuald, bo opowie o tym lepiej niż ja. W dawnych czasach w sali kongresowej i salach kinowych w przerwach można było palić tytoń. Widzimy tutaj projekt takiej misy z ceramicznej, a tak naprawdę ogromnej popielniczki zaprojektowanej do sali imienia Gagarina, w której było kino Wiedza, Gwardia, Przyjaźń. To jest foyer tych sal kinowych i widzimy te misy. Natomiast najstarsi pracownicy nie pamiętają, w związku z tym prawdopodobnie projekt został niezrealizowany. Jesteśmy na 4. piętrze i zawitaliśmy do sali Skłodowskiej. Spójrzcie, ogromna pusta sala. Sala imienia Marii Curie Skłodowskiej, 1867-1934. Przeogromna, jak zwykle robiąca wrażenie. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie wiecie, że ten dar od Związku Radzieckiego to tak naprawdę to był dar od Polski dla Polski, bo sami sobie musieliśmy to sfinansować i ogarnąć. Więc jak ktoś tak mówi, no to po prostu się na tym nie zna. Aż zapalę światło, żeby lepiej było widać Łukasza. Teraz winda towarowa. No tutaj inaczej to można by było zabłądzić. W ogóle nad windami można zabłądzić, bo tutaj trzeba załączyć, wyłączyć, zawołać, pojechać windą w bok i wtedy można dojechać gdzie się chce. Jedziemy na -2. No teraz znowu wracamy do podziemi. Do słynnego... A masz kluczyk? Urobiliśmy pana Romualda, po zawiezie nas pociągiem do domu partii. Dobra, słuchajcie, teraz nie wiemy nawet co się otworzy. Zapraszamy do słynnych drzwi. Czyli to są drzwi, które też normalnie taką wilgocią nawet czuć. Zobaczcie, my byliśmy chyba po drugiej stronie tej strony. Tak, to jest ten tunel, No. co otwierać chciałeś. I to był tak, ja tu łapałem za tą klamkę, albo tu. Tajna winda. To brawo. Czyli teraz zobaczycie ten tunel, o którym wszyscy mówili, że to może właśnie być ten tajny tunel. Czyli można powiedzieć, że teraz chyba obalimy to już do końca, albo potwierdzimy. Nie, ale ja to byłem. Znajomo wygląda. No czyli można powiedzieć, że znowu zatoczyliśmy koło. Tutaj chyba wchodząc każdymi drzwiami możemy wyjść gdzieś obok. No słuchajcie, no to są legendy. Na pewno, tak jak wcześniej mówiłem, gdzieś może jest jakiś tunel techniczny taki, w którym są kable, gdzie można by się przeczołgać gdzieś do jakiegoś innego pomieszczenia, na przykład do trybuny, no tak, honorowej. Ale no krążymy po tym Pałacu Kultury, po tych podziemiach. Już drugi raz jesteśmy na -1 i -2. No i nie ma nic, no wiadomo, że są te... Znaczy jest mnóstwo, ale nie ma Znaczy jest takich bardzo tuneli. dużo ciekawych rzeczy, a nie ma tych tuneli. Jakby co, to może jakieś duchy, demony, cokolwiek szukać. Dałoby się znaleźć, ale... Ale wiesz co mi się podoba? No. Bo co chwilę jak jedziemy z przewodnikami, to jest 14 piętro, tu są warsztaty, to następnym razem. Tu jest Polska Akademia Nauk, to jeszcze się nie dostaliśmy, ale może następnym razem. Szczerze mówiąc, myślałem, że teraz nagrywając ten odcinek, zamkniemy temat, a tu co chwilę pojawiają się nowe rzeczy. Więc, drodzy widzowie, jeżeli chcecie odcinki tego typu i chcecie więcej tajemnic Pałacu Kultury, dajcie znać, bo myślę, że damy radę nagrać jeszcze jeden odcinek. Ale zresztą nawet nie tyle Pałacu Kultury, bo to jest takie, można powiedzieć, takie wiecie, i radziecka ciekawostka, jedna z największych. Ale przecież mamy Pałac Saski nagrany, może filtry warszawskie by nam się udało nagrać, może metro warszawskie, te na Targówku by się udało, więc tak naprawdę to też dużo zależy od władz Warszawy, gdzie serdecznie was prosimy o udostępnienie nam pozwolenia. Tak, żebyśmy mogli nagrywać. Na przykład metro warszawskie nagraliśmy, co też się wam podobało, więc czemu by nie?
No i wszystko co dobre kiedyś się kończy, mianowicie ten odcinek również. Jeśli wam się podobał, no to piszcie do nas, jeśli macie inne tajemnicze miejsca, albo nietajemnicze miejsca, które mają tajemnicze historie jak Pałac Kultury, to piszcie do nas. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, bo to wszystko dzięki wam. Dziękujemy wam, widzowie wszyscy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.